Ekonomia w jednej lekcji, o ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Stany Zjednoczone i Izrael kontra Iran. Teoria gier. Przez prawie już 4 dekady od rewolucji irańskiej w 1979 roku między Iranem a Stanami Zjednoczonymi trwał nieprzerwanie konflikt w wielu kwestiach. Relacje między tymi krajami stały się jeszcze trudniejsze od 2003 roku, odkąd Iran zaczął rozwijać swój program nuklearny. Od tego czasu niektórzy, nawet urzędnicy amerykańscy, zaczęli głosić możliwość czy konieczność ataku militarnego na irańskie obiekty w celu zakończenia programu nuklearnego Iranu. W rzeczywistości do przedwczoraj, do 13 czerwca 2025 roku, nie podjęto tak drastycznych działań. Zamiast tego w łagodniejszej reakcji Stany Zjednoczone nakładały kilka rund sankcji na Iran, jednak działania te nie zmusiły Irańczyków do zakończenia programu. Przyjrzyjmy się tym sprzecznym interesom, konfliktowi w świetle teorii gier. Najpierw określmy preferencje graczy w odniesieniu do ich celów głównych i drugorzędnych. Załóżmy, że głównym celem Iranu jest zostanie mocarstwem nuklearnym, a głównym celem Stanów Zjednoczonych i Izraela jest wręcz przeciwnie. Zakładając, że amerykańsko-izraelski atak militarny na Iran nie może zniszczyć wszystkich irańskich obiektów zaangażowanych w program nuklearny, Iran preferuje strategię kontynuacji programu, czyli uzyskuje tu wypłatę, wynik 3 lub 4, w zależności od ataku bądź nie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Alternatywna strategia Iranu to zatrzymanie programu, co daje Iranowi wynik, wypłatę odpowiednio 1 w przypadku ataku i 2 w przypadku braku ataku. Decyzja stop uniemożliwia Iranowi osiągnięcie najbardziej preferowanego celu. Tak więc dla Iranu mamy bardziej preferowaną strategię kontynuacji programu, wynik 3 lub 4, który jest lepszy niż wynik 1 czy 2. Zakładamy, że Iran preferuje wynik 4 od wyniku 3 i wynik 2 od wyniku 1, ponieważ woli brak ataku amerykańsko-izraelskiego, ale jest to jego cel drugorzędny. Izrael natomiast preferuje i Stany Zjednoczone dokładnie odwrotnie. Decyzja Iranu o zatrzymaniu programu prowadzi do realizacji głównego celu Stanów Zjednoczonych i Izraela. Iran nie zostanie mocarstwem nuklearnym. Zatem dla Stanów Zjednoczonych i Izraela w przypadku realizacji przez Iran strategii STOP mamy wynik 3 i 4, który jest zawsze większy niż wynik 1 i 2. Załóżmy również, że Stany Zjednoczone i Izrael preferują wynik 2 od 1 i 4 niż 3, ponieważ Stany Zjednoczone wolą uniknąć kosztów ataku militarnego, ale jest to cel drugorzędny. Tak uporządkowane preferencje prezentujemy w macierzy wypłat, tak jak tutaj to zostało przedstawione, znane już nam z dylematu więźnia, który też tu leży u podstaw. Gracze nie mają zaufania do siebie nawzajem. Pierwsza liczba w każdej komórce oznacza preferencję Iranu co do wyniku, a druga liczba oznacza preferencję Stanów Zjednoczonych i Izraela, tak jak już to pokazaliśmy. I teraz uwaga. Zauważmy, że Stany Zjednoczone i Izrael uzyskują lepsze wyniki, wybierając nie atakuj, brak ataku, niezależnie od wyborów Iranu. Stany Zjednoczone i Izrael, wybierając nie atakuj, uzyskują bowiem 4 zamiast 3 w przypadku ataku i 2 zamiast 1. W przypadku decyzji Iranu kontynuuj program nuklearny. Podobnie Iran uzyskuje lepsze wyniki, wybierając kontynuuj program nuklearny niezależnie od wyborów Stanów Zjednoczonych i Izraela. Iran uzyskuje bowiem 3 zamiast 1 w przypadku amerykańsko-izraelskiej decyzji atak i 4 zamiast 2 w przypadku amerykańsko-izraelskiej decyzji
o braku ataku. Dlatego do 12 czerwca 2025 roku równowagą było utrzymanie status quo. Kontynuuj program nuklearny ze strony Iranu i nie atakuj, brak ataku ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Co się zatem, proszę Państwa, zmieniło? Moim zdaniem przynajmniej jedna okoliczność lub zbieg dwóch. Po pierwsze, założenie, że atak militarny na Iran nie może zniszczyć wszystkich izraelskich obiektów zaangażowanych w program nuklearny, stało się nieaktualne. Wszak przynajmniej izraelski wywiad przygotowywał się do ataku od kilku lat. Po drugie, i to wynika z teorii wyboru publicznego, że możliwe, że izraelski premier Benjamin Netanyahu dał sygnał do ataku z uwagi na słabnącą swoją pozycję w polityce wewnętrznej i ryzyko utraty władzy. Tu zacytujmy na koniec, co powiedział Marcin Burzański z Fundacji Pułaskiego w Polskim Radiu 24. Dla Netanyahu prowadzenie wojny jest podstawową strategią przetrwania jego rządu i jego samego politycznie. Dziękuję.